Siemaneczko widzowie, z tej strony Godlight. Dzisiaj porozmawiamy sobie o Microsoftie, a konkretnie o jego produkcie, czyli o Xboxie. Jeżeli oglądacie mój kanał, no to pewnie wiecie, że akurat z Microsoftem to dość często mam do czynienia. Ostatnio też całkiem sporo my się wzajemnie kontaktowaliśmy w sprawie tych nieszczęsnych gier z Xboxa 360, które nie były dostępne w Polsce i centrala wtedy tej firmy w USA finalnie zakomunikowała, że ona ma to w sumie gdzieś. Niestety wygląda na to, że Microsoft nie tylko nie przejmuje się tym swoim starszym Xboxem 360, ale nawet swoim obecnym. Otóż w systemie konsoli od wielu miesięcy jest bardzo poważny błąd, konkretnie to z nagrywaniem rozgrywki, który bardzo utrudnia nam pracę. Nagrania bez przerwy powstają uszkodzone, co twórcom filmów i recenzentom właśnie takim jak ja praktycznie uniemożliwia wykonywanie pracy, a firma niespecjalnie kwapi się, żeby to naprawić. Problem jest już obecnie opisywany szeroko i na portalu Microsoft Answers w internecie oraz także na Reddicie, natomiast z tego co widzę, to firma nie robi za dużo, żeby go naprawić. Tak naprawdę to nie robi nic. Jeżeli oglądaliście moją recenzję DLC do Elden Ring, no to pewnie widzieliście informację, że z powodów technicznych nie nagrało się tam ponad 3/4 materiału. To było, drodzy widzowie, ponad 2 miesiące temu i nadal tego nie naprawiono. W przyszłym miesiącu wychodzi DLC do Starfielda, które ja bym dla was chciał zrecenzować, natomiast nie wiem, czy będę mógł, no bo nagrywanie jest dalej popsute. Także myślę, że teraz jest właśnie czas, żeby tą sprawę opisać publicznie. Może Microsoft w końcu ruszy swój tyłek do działania i naprawi ten błąd, który nam wszystkim bardzo mocno dolega. Jeżeli o tym jeszcze nie słyszeliście, że w ogóle jest jakiś błąd, że w ogóle go jeszcze nie odczuliście, to zapraszam was dalej, zaraz wam to wszystko tłumaczę. Pewnie wiecie, że ja jako recenzent oraz też jako twórca filmów bardzo często nagrywam wideo z tego, w co aktualnie gram na konsoli, no żeby wam później móc coś o tej grze właśnie we filmie powiedzieć, ocenić ją i pokazać, co ma do zaoferowania, żebyśmy mogli sobie potem na YouTubie wspólnie wszyscy na ten temat podyskutować. Ja z reguły jak w coś gram, to zgrywam tak od kilkunastu do kilkudziesięciu godzin materiału i z tego całego materiału wybieram zaledwie kilkadziesiąt właśnie takich najciekawszych minut, które później trafią do recenzji czy do innego materiału i to wtedy możecie sobie na kanale obejrzeć. Ja to robię na PlayStation, robię to na komputerze, robię to na Switchu i robię to też oczywiście na Xboxie. Ja swojego Xboxa Series X kupiłem już jakiś czas temu, od tamtego czasu zakup on sobie wisiał spokojnie na ścianie i po prostu działał. Aż do czerwca. Otóż gdzieś tak koło czerwca ja wróciłem właśnie z zagranicy, no i zauważyłem, że z systemem nagrywania coś zaczęło się pieprzyć. Tak jak zawsze ja podłączałem dysk zewnętrzny do Xboxa, żeby sobie właśnie na niego nagrać rozgrywkę, natomiast ku mojemu zaskoczeniu nagrywała się zawsze tylko 1 godzina, późniejsze albo się w ogóle nie nagrywały, albo były uszkodzone. Więc no ja normalnie, logicznie wytypowałem, że może mój dysk w końcu się rozpieprzył, tak? W końcu to był kilkunastoletni Hitachi, którego mogliście oglądać na którymś materiale. Także wziąłem inny dysk, podłączyłem właśnie Seagate'a. Ku mojemu zaskoczeniu problem dalej występował. Nagrała się tylko godzina, reszta była do wyrzucenia i wkrótce okazało się, że nie tylko jest tak u mnie. I w tym momencie pewnie niektórzy z was powiedzą, ale ja nagrywam na Xboxie klipy, tak, one wychodzą normalnie, wszystko działa. No pewnie tak. A to dlatego, że znakomita większość z was nagrywa sobie te klipy na konsolach, natomiast na dysk wewnętrzny. I tam wszystko działa, a przynajmniej tak mi się wydaje. My, czyli recenzenci, czy tam twórcy właśnie filmów, z tego rozwiązania skorzystać nie możemy, bo system Xboxa działa w taki sposób, że na wewnętrzny nośnik, czyli ten SSD, który jest w środku konsoli, potrafi nagrać jedynie minutę albo 2 materiału. Ja, tak jak mówiłem, potrzebuję często kilkudziesięciu godzin nagrań, więc ta opcja zdecydowanie odpada. Jedyną możliwością, żeby na Xboxie nagrywać rozgrywkę godzinami, tak jak to właśnie działa na PlayStation 5, jest więc podłączenie dysku zewnętrznego. I ja taki dysk oczywiście mam. Tak to działało całymi latami, chociaż jest to trochę uciążliwe, że ten dysk trzeba podłączać, no to najważniejsze, że finalnie to wszystko działało. Niestety przestało. Czas zapisywania na Xboxie też bez przerwy wariuje, bez przerwy pokazuje jakieś same zera, pomimo że film powinien mieć już kilkadziesiąt minut nagrywania. Ja wam powiem, że teraz gram w taki tytuł Signalis na moim Xboxie, zresztą zostałem do niego zachęcony przez jednego z widzów, czyli pana Atoka,
którego ja tutaj serdecznie pozdrawiam. Właśnie napisałeś mi pod recenzją o Conscripta, że ten Signalis jest bardzo podobny. Rzeczywiście jest bardzo podobny i jest także fajny, dlatego chciałem w niego zagrać. No i jak już w niego gram, no to pomyślałem, że nagram też rozgrywkę, właśnie spiszę swoje przemyślenia i później na kanale, tak jak zawsze, dam wam znać, czy ten tytuł jest fajny. Natomiast nie mogę, bo tak jak mówiłem, nagrania bez przerwy powstają uszkodzone. Z 9 godzin gry, które udało mi się nagrać, no to sprawne są tylko 2. Co zostało z reszty? No to możecie sobie teraz właśnie zobaczyć na ekranie. Tak wygląda uszkodzone nagranie, błędnie zapisane przez system Xboxa i to się dzieje nagminnie. To jest po prostu masakra, z tym nie da się nic zrobić, bo wierzcie mi, próbowałem. Zacząłem więc szukać w internecie informacji właśnie na ten temat, bardzo szybko je znalazłem. Otóż okazało się, że problem z tym nagrywaniem jest już od kwietnia, czyli niemal od pół roku. Zgłaszały go setki osób na portalu Answers oraz na Reddicie, niestety bezskutecznie. W tym momencie, w chwili tworzenia tego materiału, na portalu Answers my mamy już 335 odpowiedzi, plus jakieś 30 z drugiego wątku, a na Reddit są dodatkowo setki komentarzy ludzi bardzo wkurzonych, że nadal to nagrywanie nie działa poprawnie. Mało tego, z tego co ja czytałem w internecie, to problem jest na każdej konsoli Xbox, czyli wszystkich Xboxach Series, czyli XS oraz Xbox One. Czyli wychodziłoby gdzieś tak około 70 milionów urządzeń. Większość ludzi tego błędu w ogóle nie zauważy, no bo powiedzmy sobie szczerze, mało kto podłącza dysk zewnętrzny do nagrywania do konsoli. Natomiast ten błąd nadal tam jest. I przez to, że on tam jest, to totalnie niszczy naszą pracę. Nie możemy jako youtuberzy właśnie nagrać dla was gameplayu, nie możemy zrobić poradników, nie możemy zrobić objaśnień. Z bardzo wielkim trudem przygotowujemy recenzję, bo tego materiału nagrywa się bardzo mało. Ja wam powiem szczerze, że przez ostatnie kilka miesięcy ja wprost zgłaszałem wydawcom, z którymi się kontaktuję, na przykład właśnie Playonowi czy Ubisoftowi, że nie mogą mi wysłać kopii gry na Xboxie, bo na niej nic nie nagrał. Bo na Xboxie nie da się nic nagrać, bo system jest popsuty. Także samemu Microsoftowi powinno więc zależeć na tym, żeby to naprawić. Niestety niespecjalnie się do tego pali. Ja wam powiem, że ja sprawę tego właśnie buga w systemie ja śledzę od czerwca. No i do dziś w tej sprawie wypowiedzieli się tylko jacyś bardzo niscy rangą pracownicy Microsoftu. Jeden z nich co prawda potwierdził, że jest taki problem rzeczywiście i on go przekazuje dalej. No i bardzo dobrze. Natomiast drugi z nich próbował nam wszystkim wmówić, że to nasze dyski są tutaj problemem, bo są za wolne. Otóż dla jego wiadomości chciałbym mu przekazać, że ja nagrywałem to na dysku SSD o prędkości 500 MB na sekundę i to nagranie też się uszkodziło. Więc to nie jest problem z mojej strony, drogi Microsoftie, tylko z twojej. Ja szczerze powiem, że nie mam pojęcia, dlaczego jeszcze tego nie naprawiono. No naprawdę nie wiem. Nie wiem, co wy tam robicie w tym Microsoftie, natomiast naprawdę zalecałbym ruszyć się do działania. Za miesiąc wychodzi DLC do Starfielda. Ja chciałbym to DLC zrecenzować, ale nie wiem, czy mi się uda, bo nie wiem, czy w ogóle się nagra gameplay. Jeżeli do tego czasu wy tego nie poprawicie, no to nie wiem, jak ja to zrobię. Inni znajomi recenzenci też zresztą zgłaszali mi, że nie mogą nagrać na przykład Age of Mythology Retold, które też wyszło właśnie na Xboxa, na PC. No i tutaj też dupa, bo recenzje były bardzo mocno utrudnione. Nie mówiąc już zresztą o tym, że jak ja publicznie mówię jakimś wydawcom, że na Xboxa nie mogę wziąć gry, bo jest pobugowany, no to też mocno psuje renomę samego producenta tej konsoli. Myślę, że o to powinniście akurat zadbać. Także finalnie jest to bardzo poważny błąd, który może nie dotyka wielu osób, ale ma duży wpływ na to, co możemy na tym Xboxie robić jako właśnie recenzenci czy twórcy filmów. Chciałbym gorąco zachęcić, żeby producent ruszył w końcu tyłek i to naprawił. No ale znacie mnie, widzowie, ja nie lubię bezczynnie siedzieć na dupie i czekać, więc pewnie domyślacie się, że jak już nagrałem film na ten temat, to też zrobiłem coś więcej. No i tak, skontaktowałem się już z polskim oddziałem Microsoftu w tej sprawie, rozmawiałem z przedstawicielem, z którego też z tego miejsca chciałbym pozdrowić, no i sprawa została już poruszona z centralnym oddziałem Microsoft, przekazana właśnie dalej. No niestety do dokładnie tego samego oddziału, który poprzednio nas olał w sprawie tego polskiego Xbox 360 Marketplace, natomiast innego wyjścia nie ma, zawsze musi przekazywać to tam. Także moim zdaniem spróbować zawsze warto.
Oprócz przekazania właśnie tej sprawy do centrali, napisałem też artykuł na naszej stronie Game On odnośnie do tej sprawy. Liczę, że Microsoft w końcu się tym zainteresuje. Jeżeli nie, no to zupełnie szczerze wam powiem, że po prostu Xbox wypadnie z kręgu sprzętów, na których robię dla was recenzje gier oraz filmy, bo z powodów technicznych nie będę mógł tego robić. Pozostaje mi liczyć, że w końcu ruszą oni tyłek i to naprawy. Chciałbym się także dowiedzieć, czy ktoś z was także właśnie zetknął się z tym problemem. Może nie wiedzieliście nawet o tym, że takie nagrania się psują, także zalecałbym wam sprawdzić, co poprawnie się nagrało, bo zaraz może się okazać, że wiele filmików, które wy sobie nagrywaliście na wasz własny dysk, może okazać się uszkodzonymi. Jeżeli się z tym zetknęliście, to dajcie proszę znać w komentarzach, zobaczymy jak wiele osób ma z tym problem. Dziękuję wam bardzo za obejrzenie tego filmu. Jeżeli on się wam podobał, to zapraszam was serdecznie do obserwowania kanału, bo takie filmy będą się na nim pojawiać regularnie. Gorąco dziękuję też wszystkim wspierającym kanał. Jestem wam bardzo wdzięczny za okazaną pomoc. Dzięki właśnie waszemu wsparciu przygotowywane filmy na kanale mogą być jeszcze lepsze. Także dzięki panowie, pozdrawiam i trzymajcie się.